Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Przede wszystkim dziękuję za Wasze subskrypcje. Jest mi niezmiernie miło, że wspieracie mój kanał. Osiągnęliśmy magiczne grono 25 osób. Wasza obecność motywuje mnie do tworzenia kolejnych rzetelnych treści dla Was. Dzisiejszy odcinek pozostaje w tematyce wcześniactwa, nim jednak przejdziemy do złożonego problemu, jakim jest przetrwały przewód tętniczy u wcześniaków, omówimy sam przewód tętniczy, który jest częścią krążenia płodowego. Odcinek powstał na podstawie podręcznika profesora Michela Obladena The Newborn A Cultural and Medical History. Krążenie płodowe. W życiu płodowym płuca są pozbawione powietrza, a obecne jest łożysko. Dodatkową różnicą odróżniającą krążenie płodowe od krążenia osób dorosłych jest zjawisko mieszania się krwi utlenowanej, takiej, która zawiera tlen, czyli krwi, która jest rozprowadzana do organizmu w celu dostarczenia tego tlenu do komórek, wraz z krwią odtlenowaną, czyli krwią, która jest pozbawiona tlenu, gdyż jest odprowadzana z narządów i tkanek po dostarczeniu do nich tlenu. Zjawisko mieszania się krwi może mieć miejsce u płodu, gdyż płód w mniejszym zakresie niż ludzie dorośli potrzebuje tlenu. Do wzrastania płodu niezbędne są substancje odżywcze. Substancje odżywcze produkowane w organizmie matki trafiają do płodu przez łożysko za pośrednictwem pępowiny. Pępowina została szczegółowo omówiona w jednym z poprzednich odcinków. Układ krążenia człowieka polega na tym, iż krew żylna odprowadzana jest z narządów i tkanek do przedsionków serca, skąd trafia do komór serca, a następnie za pośrednictwem tętnic rozprowadzana jest po całym ciele. Utlenowana krew w czasie ciąży trafia z organizmu matki przez łożysko do płodu za pośrednictwem żyły pępowinowej vena umbilicalis. Żyła pępowinowa na wysokości wątroby płodu dzieli się na dwa odgałęzienia. Pierwsze odgałęzienie trafia do żyły wrodnej, vena porta, która zbiera krew z jamy brzusznej i transportuje ją do wątroby. Dochodzi tutaj do pierwszego mieszania się krwi utlenowanej z odtlenowaną. Drugie odgałęzienie żyły pępowinowej, zwane przewodem żylnym, ductus venosus, trafia do żyły głównej dolnej, vena cava inferior. I tutaj dochodzi do kolejnego mieszania się krwi. Żyła główna dolna uchodzi do prawego przedsionka i prowadzi ona krew z dolnej części ciała z kończyn dolnych. Do prawego przedsionka, atrium dextrum, uchodzi również żyła główna górna, vena cava superior, która odprowadza krew z głowy, szyi i kończyn górnych. W prawym przedsionku dochodzi zatem do kolejnego mieszania się krwi. Krew z prawego przedsionka trafia za pośrednictwem obecnego w życiu płodowym otworu owalnego foramen ovale wraz z zastawką do przedsionka lewego, atrium sinistrum. I w przedsionku lewym dochodzi do kolejnego mieszania się krwi. Do przedsionka lewego uchodzą również żyły płucne zbierające krew z nieupowietrznionych prenatalnie płuc. Krew z lewego przedsionka trafia do lewej komory, ventriculus sinister, skąd następnie transportowana jest do aorty i krew utlenowana trafia do górnej części ciała. Z kolei krew z prawego przedsionka trafia do prawej komory, ventriculus dexter, z której krew następnie transportowana jest do pnia płucnego. Pień płucny dzieli się na tętnice płucne. Krew tętnicami płucnymi, niewielka ilość tylko trafia do płuc w życiu płodowym. Większa ilość krwi trafia z pnia płucnego do aorty zstępującej za pośrednictwem przewodu tętniczego, ductus arteriosus, obecnego w życiu płodowym. Krew w przewodzie tętniczym jest to krew żylna i w przewodzie tętniczym przepływ jest, mówimy, z prawa na lewo. Przewód tętniczy łączy pień płucny z aortą i obecny jest jedynie w życiu płodowym. A zatem w życiu płodowym mamy dwie struktury, które są niezbędne dla utrzymania życia płodu i które powinny zaniknąć po jego urodzeniu. Jest to otwór owalny, foramen ovale i przewód tętniczy, ductus arteriosus.
Krew z aorty wstępującej trafia następnie do dolnej części ciała i tym samym do łożyska za pośrednictwem tętnic pępowinowych arteria umbilicalis. Obecność otworu walnego i przewodu tętniczego znana jest od II wieku. Opisał je Galen. Galen jest to postać, od której nazwę wzięła żyła wielka mózgu, żyła Galena, której malformacje zaliczane są do wad wrodzonych. Galen opisał otwór walny jako połączenie pomiędzy żyłą główną górną a żyłami płucnymi. Z kolei przewód tętniczy opisał jako połączenie pomiędzy aortą a tętnicami płucnymi. Galen opisał przepływ w przewodzie tętniczym od aorty do pnia płucnego. Galen opisał błędnie również przepływ w naczyniach pępowinowych. W XVI wieku Andreas Vesalius obalił około 200 błędów Galena w jednej ze swoich prac. W jednej ze swoich prac również zaprezentował on na rycinie żyły płucne, z tym, że zamieścił jedynie właśnie ilustrację bez opisu wyjaśniającego. W XVI wieku uważano, że przedsionki są ścięgnistym rozszerzeniem żył i nie wiedziano o ich kurczeniu się. W 1552 roku Bartoleo Eustachi opisał zastawkę oddzielającą przepływ krwi płodu w prawym przedsionku, z tym, że jego praca nie została opublikowana do XVIII wieku. Michael Cervantus z kolei zauważył, że w płucach powstaje mieszanina, że z płuc do żyły płucnej wysyłane jest nie tylko powietrze, ale krew mieszająca się z powietrzem. Krążenie płucne zostało opisane w 1559 roku przez osobę o nazwisku Realdo Colombo, który stwierdził, że żyła płucna jest za duża, aby odprowadzać tylko substancje odżywcze. Opisał, iż krew z płuc trafia do serca żyłami płucnymi, które nie przenoszą krwi w odwrotnym kierunku. Rozumienie krążenia płucnego było utrudnione z uwagi na błędne postulaty Galena. Przewód tętniczy został prawidłowo opisany przez Fabrycjusza, który był uczniem Harveya. Opisał on przewód tętniczy jako odgałęzienie najszerszej tętnicy aorty do żyły płucnej. Uważał on także, że oba jego ujścia zanikają i że po urodzeniu przewód tętniczy staje się w cudzysłowie wyschniętym więzadłem pozbawionym światła. Przełomowa praca w zakresie badań nad przewodem tętniczym jest autorstwa Williama Harveya. Odrzucił on założenia Galena i stwierdził, że otwory ulegają zanikowi po urodzeniu, jak również opisał różnicę pomiędzy krążeniem płodowym a krążeniem u noworodka. Opisał on także rozgałęzienie tętnicy płucnej uchodzącej z serca na dwa naczynia. Stwierdził on również, że do dwóch głównych pni zostało dodane trzecie naczynie, jakim jest rodzaj tętniczego kanału, skierowany ukośnie z tętnicy płucnej, perforowany i zakończony w aorcie, który zwęża się stopniowo po urodzeniu i z czasem zanika, aż w końcu zostaje prawie całkowicie usunięty, podobnie jak naczynia pępowinowe. Nie znając tlenu, jak wiemy, tlen został odkryty w XVIII wieku, co zostało szczegółowo przedstawione w jednym z poprzednich odcinków, rozumienie Harveya na temat krążenia płucnego było utrudnione. Tym niemniej opisał on, iż prawa komora otrzymuje krew z przedsionka, skąd płynie dalej do tętnicy płucnej, a jej przedłużenie, nazwane przewodem tętniczym, wpada do aorty. Krew przepływa przez płuca, gdzie ulega zahartowaniu przez wdychane powietrze. I to właśnie William Harvey opisał prawidłowy przepływ krwi w przewodzie tętniczym płodu z pnia płucnego do aorty. Nieudaną próbę zobrazowania ustaleń Harveya podjął w 1651 roku Johann Wessling. Przedstawił on rycinę ukazującą pozycję przewodu tętniczego, tym niemniej była ta pozycja nieprawidłowa. W XVIII wieku Albrecht von Haller chciał zmierzyć objętość krwi tłoczonej i również zmierzył on przewód tętniczy. Opisał go jako płodowy przewód tętniczy stożkowatego kształtu. Na jego pustym końcu zmierzył średnicę, która wynosiła 5 mm, koniec uchodzący do aorty 4,3 mm, a tętnice płucne 7,3 mm. Dodał, iż przewód otrzymuje większą część krwi, która jest wyrzucana do tętnic. Współcześnie rozmiar przewodu tętniczego u płodu zależy od wieku płodowego. Wracając do roku 1564, człowiek o nazwisku Fallopio, który był uczniem Leonarda Bottalla, pragnął opisać otwór owalny jako pierwszy. Nazwał go, cytując, żyła tętnicza, której nikt wcześniej nie pielęgnował.
Nie wspomniał ani słowem o przewodzie tętniczym, jak również o przewodzie tętniczym nie było ani słowa w reedycji dzieła autorstwa Botalla w 1641 roku. Tym niemniej 70 lat po śmierci Botalla i 30 lat po znamiennej pracy Harveya, człowiek o nazwisku Johann von Horne reedytował jedno z dzieł Botalla, w którym zamieścił rycinę z nieprawidłowo umiejscowionym przewodem tętniczym, podpisując tą ilustrację jako kanał od tętnicy płucnej wpadający do aorty i ironicznie nawiązał do stwierdzenia Botalla, który zakrzyknął archimedesowe Eureka zbyt wcześnie, świętując swój triumf. Miało to miejsce w roku 1894, jednakże pisarze zajmujący się tematem nie wyczuli tej ironii, nie wyczuli również fałszywych atrybutów zamieszczonych w reedytowanym dziele Botalla. I w 1895 roku, w czasie konferencji w Bazylei, ta struktura anatomiczna została nazwana od sławnego Botalla, jak również jako jednostka chorobowa przetrwały przewód tętniczy został włączony do międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 z kodem Q250. W XVIII wieku podjęto liczne próby ustalenia teorii spontanicznego zamykania przewodu tętniczego po urodzeniu. Na początku XVIII wieku odkryto, iż za zamykanie przewodu tętniczego odpowiedzialny jest zmniejszony w nim przepływ krwi. Rudolf Virchow z kolei uważał, iż w mechanizmie zamykania spontanicznego przewodu tętniczego bierze udział formujący się w nim zakrzep. Jednakże teorię tę obalił Ralph Fuss, który na podstawie przebadania 1400 noworodków stwierdził, iż przyczyną zamknięcia przewodu tętniczego w postaci zakrzepu występowała tylko u 4 pacjentów. Walkhoff z kolei opisał przemianę komórek tkanki łącznej mającą miejsce w przewodzie tętniczym na elastyczne włókna. Uważał, iż wewnętrzne wypukłości, które występują w przewodzie, odgrywają rolę w jego zamykaniu. Zwrócił on również uwagę na pozycję przewodu, jej zmianę, przerwanie przepływu krwi bądź formowanie się zakrzepicy, które poszukiwał jako przyczyny zamykania przewodu. Z kolei Paul Strassmann zwrócił uwagę na fakt, iż skoro z krążenia płucnego krew w mniejszym stopniu dociera do przewodu, to dlaczego nie płynie ona w większej ilości z aorty do przewodu tętniczego? Dlatego ujście przewodu tętniczego do aorty traktował jako zastawkę. Z jego spostrzeżeniami nie zgadzał się Christstein, który wysunął teorię, iż właśnie pozycja przewodu tętniczego odgrywa główną rolę w jego zamykaniu. Podobnego zdania był Linzenmayer. Również dokładnie opisano tkankową strukturę przewodu jako przyczynę jego zamykania. I tak Gerard opisał 2 fazy zamykania przewodu tętniczego. Miało to miejsce w XIX wieku. Rozróżnił on fazę fizjologiczną i fazę anatomiczną. Według niego faza fizjologiczna następowała zaraz po urodzeniu. Przewód tętniczy był obecny, z tym, że ze zmniejszonym ciśnieniem bądź pozbawionym go w ogóle i dawało to początek oddychaniu, jak twierdził. Z kolei faza anatomiczna następowała w kilka dni po urodzeniu na skutek proliferacji komórek tkanki łącznej przewodu. Twierdził on także, iż w większości przypadków histologiczne zanikanie nie jest zakończone przed ukończeniem 2. roku życia. Z kolei Gideon Wells nie zgadzał się z jego założeniami, ponieważ nie upatrywał tej samej przyczyny w zamykaniu zaraz po urodzeniu przewodu i w opóźnionym zamykaniu przewodu. Twierdził także, iż tłumaczenia Gerarda nie wyjaśniają otwarcia przewodu do czasu porodu, jak również uważał, iż musi istnieć jakiś jeszcze dodatkowy mechanizm wpływający na zamykanie przewodu tętniczego. W 1942 roku z kolei Jager i Wolleman wyjaśnili szczegółowo histologiczne zamykanie przewodu, upatrując przyczyny w tkance łącznej i jej proliferacji. Twierdzili oni, że włókna elastyczne, mięśnie gładkie i włókna kolagenowe rozrastają się w przewodzie, w jego wypukłościach w ścianie wewnętrznej przewodu, wewnątrz przewodu i przyrost tych zmian na długość doprowadza do wzrostu tych wypukłości i stopniowego zamykania się światła przewodu. W 1980 roku Adrianna Gittenberger de Groot opisała 4 stany dojrzewania przewodu tętniczego.
Stan drugi jako uformowanie wewnętrznego pofałdowania, stan trzeci scharakteryzowała jako wytworzenie warstwy mukoidowej i cytologiczną nekrozę środkowej warstwy mięśniowej, a fazę czwartą jako fuzję tej wewnętrznej ściany przewodu. Z kolei w przetrwałym przewodzie tętniczym opisała uformowaną pośródłąkową warstwę elastyczną otaczającą światło. W krążeniu płodowym występują cechy, które odróżniają je od krążenia osób dorosłych i które zmieniają się po urodzeniu. W krążeniu płodowym systemową jest komora prawa, która odpowiedzialna jest za przepływ około 2/3 krwi krążącej. Z kolei maksymalne utlenowanie krwi mierzone prenatalnie w żyle pępowinowej wynosi 85%. Utlenowanie górnej części ciała płodu i dolnej części ciała płodu to około 60%. W związku z powyższym dziecko po urodzeniu bezpośrednio na sali porodowej saturacji mierzonej obwodowo nigdy nie będzie miało 100%. Na podstawie europejskich rekomendacji Rady Resuscytacji saturacja po urodzeniu mierzona na prawej kończynie górnej wzrasta stopniowo. W drugiej minucie życia powinna ona wynosić 60%, w trzeciej minucie życia 70%, w czwartej minucie życia 80%, w piątej minucie życia 85%, a w 10 minucie życia 90%. W związku z powyższym płód wzrasta w warunkach względnego niedotlenienia. Rekompensowane jest to przez obecność hemoglobiny płodowej. Hemoglobina płodowa, w odróżnieniu do hemoglobiny obecnej osób dorosłych, cechuje się silniejszym i łatwiejszym wiązaniem tlenu. Mówimy, że cząsteczka hemoglobiny płodowej ma większe powinowactwo do cząsteczki tlenu. Po urodzeniu hemoglobina płodowa zamieniana jest na hemoglobinę obecną osób dorosłych i efektem czego jest żółtaczka występująca po urodzeniu u noworodków. Również zmieniają się cechy krążenia płucnego, które w życiu prenatalnym jest krążeniem wysokooporowym. Większość naczyń bowiem w krążeniu płucnym jest u płodu zamknięte. Również jest to krążenie niskoobjętościowe, gdyż przez krążenie płucne u płodu przepływa około 1/4 krwi krążącej. Jest to również krążenie wysokociśnieniowe. I te cechy krążenia płodowego ulegają przemianie po urodzeniu. Gdyż wraz z pierwszym oddechem i przedostaniem się powietrza do płuc, naczynia płucne, które były dotychczas zamknięte, ulegają otwarciu. Tym samym opór krążeniu płucnym się zmniejsza. Z uwagi na wzrost przepływu przez naczynia płucne, większa ilość krwi dociera do komory prawej. Wówczas większa ilość krwi dociera z komory prawej do tętnic płucnych i tym samym do płuc. Tym samym objętość krwi w płucach się zwiększa, a ciśnienie ulega zmniejszeniu. Większa objętość krwi w płucach powoduje, że od płuc jest odprowadzana większa ilość krwi przez żyły płucne i do lewego przedsionka trafia większa objętość krwi. Większa objętość krwi w lewym przedsionku powoduje, iż ciśnienie w lewym przedsionku zaczyna przewyższać ciśnienie w prawym przedsionku, tym samym powodując zamknięcie otworu owalnego przez jego zastawkę. Większa objętość krwi z lewego przedsionka powoduje, że do lewej komory również przedostaje się większa objętość krwi, generując w lewej komorze większe ciśnienie, tym samym komora lewa staje się komorą systemową po urodzeniu. Z lewej komory większa objętość krwi trafia do aorty, generując większe ciśnienie, które zaczyna przewyższać ciśnienie panujące w pniu płucnym. Na skutek zmiany tych warunków dochodzi do odwrócenia przecieku w przewodzie tętniczym i teraz krew płynie w nim z aorty w kierunku pnia płucnego, tym samym przez przewód tętniczy płynie krew pochodząca z aorty, czyli krew utlenowana, a tlen jest jednym z głównych czynników sprzyjających zamykaniu przewodu tętniczego po urodzeniu. Po urodzeniu zanikają również naczynia pępowinowe. Żyła pępowinowa zamieniana jest w więzadło obłe wątroby, tętnice pępowinowe zamieniane są w więzadło przyśrodkowe pępkowe, a przewód żylny zamieniany jest w więzadło żylne, z kolei przewód tętniczy powinien ulec przemianie w więzadło tętnicze. Jednakże, jeśli przewód tętniczy nie ulegnie spontanicznemu zamknięciu po urodzeniu, mówimy o przetrwałym przewodzie tętniczym. W skrócie PDA. I tak, jeśli przetrwały przewód tętniczy wpływa na warunki w układzie krążenia, generując w nim zmiany, mówimy o hemodynamicznie istotnym przewodzie tętniczym, a zmiany te możemy użyć w badaniu ultrasonograficznym serca, echokardiografii. Jeśli przewód tętniczy na skutek zmian w układzie krążenia, które powstały, powoduje objawy u pacjenta, mówimy o objawowym przewodzie tętniczym. I jest to sytuacja groźna dla wcześniaka.
Wcześniak zaczyna wówczas rozwijać objawy niewydolności oddechowej, jak również objawy niewydolności krążenia. Na skutek dodatkowego przepływu przez naczynie powstaje szmer, który jest to szmer skurczowy, słyszalny nad okolicą stercową, najlepiej w lewym górnym brzegu mostka bądź w lewej okolicy podobojczykowej. Jeśli przepływ przez przewód staje się coraz bardziej intensywny na skutek zmian w układzie krążenia, tym samym szmer ten zachodzi na drugi ton i staje się szmerem ciągłym, tak zwanym szmerem maszynowym. U noworodka również w badaniu fizykalnym słyszalne może być poza szmerem, mogą być również trzeszczenia nad płucami z uwagi na rozwijające się cechy obrzęku płuc. Do objawów niewydolności oddechowej w postaci tachypnoe czy wysiłku oddechowego może dochodzić do rosnącego zapotrzebowania na tlen, retencji dwutlenku, a tym samym rozwoju kwasicy u dziecka, co może być widoczne w badaniu gazometrycznym. Dodatkowo dziecko może rozwinąć tachykardię, może pojawić się chybkie tętno. Jedną z cech charakterystycznych na skutek zmiany przepływu i różnicy w przepływie krwi pomiędzy górną i dolną częścią ciała jest różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym, znamienna, jeśli wynosi ona powyżej 25 mm supertenci. Może dojść również do sytuacji, że ciśnienie rozkurczowe będzie wynosić mniej niż połowa ciśnienia skurczowego. Jedną z tych znamiennych jest hipotensja. Hipotensja u pacjenta, czyli niskie ciśnienie tętnicze krwi, która jest trudna do ustabilizowania. Może pojawić się również oliguria. Za zamykanie się przewodu tętniczego odpowiedzialny jest również spadek stężenia endogennych prostaglandyn. Prostaglandyny są to hormony pochodzenia zwierzęcego, pochodne kwasu arachidonowego, inaczej kwasu tłuszczowego omega-6, którego odpowiednikiem jest kwas występujący w orzeszkach ziemnych, kwas arachidowy. Prostaglandyny powstają na skutek licznych przemian i biosyntezowane są z udziałem enzymów cykloooksygenaz. Prostaglandyny produkowane są przez łożysko i ulegają rozkładowi w krążeniu płucnym. Jak wiemy, po urodzeniu łożysko zostaje odseparowane, tym samym zmniejsza się ich produkcja, a przepływ krwi przez krążenie płucne ulega zwiększeniu, tym samym zwiększa się ich rozpad. W związku z tym w prawidłowych warunkach stężenie prostaglandyn endogennych po urodzeniu ulega zmniejszeniu. Prostaglandyny zostały opisane w 1936 roku przez Ulf von Euler. W latach 70. stwierdzono, że aspiryna blokuje biosyntezę prostaglandyn. Również stwierdzono, że za drożność przewodu tętniczego odpowiedzialna jest prostaglandyna PGE1 i PGE2. Ustalono, iż działanie tych substancji jest wazodilatacyjne. Oznacza to, że odpowiedzialne są one za rozszerzenie przewodu, za utrzymywanie jego drożności, za działania relaksujące. Również zbadano, iż w procesie tym bierze udział tlen. Ustalono także, iż wrażliwość przewodu na prostaglandyny utrzymuje się także po urodzeniu. W celu usystematyzowania klasyfikacji wad wrodzonych serca, wady w serca podzielono na takie, które są z przewodozależnym przepływem systemowym oraz z przewodozależnym przepływem płucnym. I są to wady serca, u których jednym z metod postępowania jest utrzymanie drożności przewodu tętniczego. I w tym celu właśnie stosuje się podaż, w tym przypadku egzogennej, prostaglandyny PGE1. Drugą strukturą odpowiedzialną za przeciek krwi, który jest niezbędny do życia płodu, jest wspomniany wcześniej otwór owalny foramen ovale. W warunkach normalnych ulega on zamknięciu, jednakże u 25% osób pozostaje on niezrośnięty w życiu dorosłym. I normalnie nie generuje on objawu, rzadko daje powikłania, jednakże w sytuacji, gdyby doszło do wzrostu ciśnienia w prawym przedsionku, które przewyższyłoby ciśnienie w lewym przedsionku, mogły się wytworzyć przez niego przeciek. W niektórych sytuacjach, jak np. w infekcji, może być słyszalny z powodu obecności otworu owalnego szmer nad sercem. Pozostałością po prawidłowo zarośniętym otworze owalnym jest płytkie zagłębienie u osób dorosłych zwane dołem owalnym. To wszystko, jeśli chodzi o anatomię i fizjologię i początek patofizjologii związanej z przewodem tętniczym. Zapraszam na kolejną część, gdzie będziemy kontynuować tematykę układu krążenia. Mianowicie omówimy sobie diagnostykę i leczenie przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!